Zanim zaczniemy rozmawiać o kosztach budowy, przygotowaliśmy dla Was timelapsa pokazującego, jak ta budowa wyglądała od samego początku, a więc od tyczenia geodezyjnego po dach właściwie. Zerknijcie, obejrzyjcie, ocencie sami. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Chcecie poznać koszta? To zerknijmy na stronę Archonu najpierw, bo myślę, że warto tam zajrzeć, żeby złapać punkt odniesienia, no bo oczywiście na stronie Archonu są prezentowane koszta budowy. Niemniej jednak Archon pokazuje koszta do stanu surowego zamkniętego w dwóch wersjach. Kwota minimalna i uśrednione stawki rynkowe. Zerknijcie, jak to wygląda i jak to wyglądało wcześniej. Jak kupowaliśmy ten projekt 2 lata temu, w gdzieś kwietniu 2021 roku, to w tym miejscu widzieliśmy kwotę 278 tysięcy netto. Mamy 2023 rok, jest wrzesień, upłynęły 2 lata od zakupu projektu, kwota wzrosła do 398 tysięcy netto. No i warto tutaj zaznaczyć, że jest to koszt minimalny, który prezentuje Archon na swojej stronie. Czy ten koszt jest wiarygodny? Być może tak, jeżeli będziecie budować samodzielnie, bądź będziecie budować ten dom z małym wykorzystaniem podwykonawców zewnętrznych, to być może się w tej kwocie zmieścicie, ale generalnie jest to mało realne. Warto przejść do kosztów szczegółowych na stronie i przyjrzeć się średnim kosztom, które prezentuje Archon. Moim zdaniem one są bardziej precyzyjne, odpowiadają mniej więcej rynkowym wartościom, z jakimi spotkacie się budując ten projekt. 480 tysięcy netto daje nam w przybliżeniu 507, prawie 508 tysięcy brutto. To jest stan surowy zamknięty, w którego skład wchodzą mury, dach, no i oczywiście stolarka pełna, taka, która pozwala nam zamknąć budynek. Co jest ciekawe, w tej kwocie nie mamy ścianek działowych, bo ścianki działowe Archon umieszcza tutaj, w robotach wykończeniowych. Więc trudno odnosić się trochę do tego kosztu, ale dajcie mi chwilkę, opowiem Wam, jak to wyglądało u nas. Zapraszam na dalszą część materiału. Oh boy. Po tym długim wstępie opowiemy Wam dzisiaj o kosztach naszej budowy i zaczniemy od samego początku, ale zanim zacznę opowiadać o kosztach, przedstawiam Wam moją żonę, Agnieszkę, Cześć Agę. wszystkim. Wspólnie prowadzimy tą budowę, tak w cudzysłowie prowadzimy, no bo do tej pory mieliśmy wykonawcę, który generalnie zajmował się całością tej inwestycji, łącznie z materiałem, z obsługą całej budowy, z całym zapleczem. Po naszej stronie właściwie nie było nic. No poza tym, że mój drogi mąż sprawdza każdy najdrobniejszy szczegół. Jak tylko ekipa wychodzi, Paweł bierze metrówkę i wszystko mierzy, sprawdza, przypatruje się każdemu szczegółowi, także nie ma szans na jakikolwiek błąd. No słuchajcie, na budowie różne się dzieją rzeczy i no, pewna kontrola musi zawsze być. Ja wychodzę z takiego założenia, że warto sprawdzać po kimś robotę i
i warto mieć tą pewność, że ta robota została dobrze wykonana. Ale przechodząc do meritum, dzisiaj o całości opowiemy, ale podzielimy to wszystko na etapy. Tutaj z tej strony będziecie widzieć planszę za chwilkę z kosztami poziomu 0, szczegółowymi kosztami, może nie kosztami szczegółowymi, ale szczegółowym opisem, bo koszt będzie jeden. Tak też mieliśmy to wszystko rozpisane w umowie. No i co? Nasza przygoda rozpoczęła się 18 kwietnia chyba. 18 kwietnia wbiliśmy pierwszą łopatę. 18 kwietnia ekipa ściągnęła humus z placu budowy. Zadzwoniliśmy do geodety, trochę na szybko, mieliśmy dzień na umówienie geodety, który przyjedzie, dokona tutaj pomiarów, wytyczy budynek na placu budowy. To się udało bez problemu, udało nam się znaleźć pana, który przyjechał, wytyczył łącznie 16 osi. Mieliśmy trochę problemów z tym geodetą, bo miał problem z zasięgiem. Nie mógł przez chyba 40 minut złapać zasięgu do tej swojej maszynki, która tam łączy się z internetem i z bazą geodezyjną, no i wiecie, z tymi różnymi rzeczami, które gdzieś tam w tej całej skrzyneczce nowoczesnej ten pan posiada. Na szczęście to się udało i po kilku godzinach pracę zakończył. Z sukcesem. Tak, zakończył sukcesem, naniósł osie na ławy drutowe, które ekipa nabiła. Ekipa wymierzyła wszystko, zrobiła wykop pod ławy fundamentowe. Te ławy fundamentowe nie były szalowane, no bo mieliśmy na tyle dobry grunt, że to szalowanie było mówiąc wprost zbędne i było dodatkowym kosztem, którego my nie chcieliśmy ponosić. Wyłożyliśmy folią wykop, tak żeby ten cement nie odciągał tej wody za szybko w grunt, w sensie ten beton, żeby nie oddawał tej wody za szybko w grunt. No i co? No i następnym etapem było murowanie bloczków. To też kilka dni zajęło ekipę, no bo padał wtedy deszcz, dość solidny deszcz padał, przez chyba tydzień albo dwa mieliśmy przestój, no bo tutaj mieliśmy drobne jeziorko. No i musieliśmy tutaj kombinować z odwodnieniem tego, przebijać się przez jakąś tam drobną warstwę gliny. Czy prawda jest taka też, że nie musieliśmy w sumie tego robić, tylko chcieliśmy, żeby jak najszybciej ta woda odpłynęła, żeby nasz wykonawca mógł wejść i w końcu zalać te fundamenty, bo tak na dobrą sprawę tylko pogoda nam pokrzyżowała plany. Miało iść wszystko gładko, natomiast tutaj się pojawił pierwszy problem. Ale potem już mieliśmy pogodę fajną. Właściwie od maja do września pogoda była super, większych opadów nie było, więc te prace szły naprawdę całkiem sprawnie. No i co, wymurowano bloczki, zrobiono zasyp tego fundamentu, wykorzystaliśmy trochę tego żwiru, który został wyciągnięty z naszego wykopu, no bo ten żwir nie dawał się do zagęszczenia. Ekipa trochę domówiła jeszcze wywrotek, żeby tej ziemi dosypać. Całość została zagęszczona. Po zagęszczeniu mieliśmy jeszcze kanalizę rozkładaną. Tak, kanaliza była. Tego nie widzieliśmy sami, ale tutaj kierownik był, robił zdjęcia, doglądał, żeby było wszystko w porządku. No i co potem? No i potem znowu kilka dni przestoju, żeby to wszystko sobie gdzieś tam poleżało. No i wylano nam chudziaka, tutaj posadzkę, którą mamy pod stopami. No i zakończyliśmy ten etap. Zakończyliśmy ten etap po chyba 4,5 tygodniach, przez to, że były te opady deszczu. No i koszt, jaki ponieśliśmy, to było prawie 87 000 złotych bez 25 złotych. Tutaj trochę ten koszt uległ powiększeniu, no bo na własną rękę dokupiliśmy jakieś aroty pod przepusty wodne, pod przepusty energetyczne. No i oczywiście też ze względu na zalecenie kierownika trochę cena poszła w górę, no bo mieliśmy cenę niższą w umowie wpisaną, natomiast kierownik wymagał od ekipy betonu na chudziaka o trochę lepszych parametrach. Tutaj mamy w chudziaku B25, W8, a więc wodoszczelny,
tak żeby gdzieś ograniczyć ryzyko, że ta woda będzie podciągana do góry. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o fundament. Czy coś jeszcze byś dodała? Nie. Oh boy. Następnie po wylaniu płyty, fundamentów, przeszliśmy do murowania ścian. No i co z tym murowaniem? No słuchajcie, murowanie prosta sprawa w teorii. Samym tego nie zrobił, no bo ja się na tym nie znam, ale panom to zajęło kilka dni. Tak naprawdę wymurowali wszystkie ściany nośne, zaczęli od starterów. Po starterach i tak naprawdę wymurowaniu narożników pociągnęli ściany do góry. Tutaj też mieliśmy trochę przestoju w międzyczasie. Pies nam szczeka, nie wiem czy to będzie słychać, ale coś tam niebezpiecznego się dzieje. Pilnuje porządku, no ale wracamy do meritum i w tym etapie właściwie nie ma zbyt dużo takich szczegółów, które moglibyśmy opisać, no bo położono bloczki, poroterm, klejono je na jakiś klej taki a la zaprawa, cienki. Trzyma to całkiem solidnie. Co tutaj jeszcze? Prawda jest taka, że my na dole też nie mamy za dużo tych ścianek, bo znacznie więcej czasu ekipie zajęło szalowanie ścian pod wylanie betonu. Więc tak na dobrą sprawę postawienie tych kilku ścianek zajęło im kilka dni? 4-5 dni. 5 dni, jakoś tak to wyszło. No ale tak, potem z deskowaniem tego wszystkiego, no tu już 2 tygodnie chyba siedzieli. Deskowali. Mieli co prawda sporo takich gotowych płyt takich szalonkowych, natomiast też sporo deskowali celówkami. No bo tutaj mamy, słuchajcie, mamy 1, 2, 3, 4 słupy mamy. Jest antresola, jest sporo słupów na ścianach, łącznie jest chyba 19 albo coś koło 20 wszystkich słupów, które są w tym projekcie, w tym budynku. No nie jest to też mały dom, bo tutaj mamy 154 metry zabudowy na gruncie, no ale jest łącznie ponad 200 metrów, jak się na to spojrzy. No i ten etap zajął sporo czasu zajął, bo długo czekaliśmy aż deskowanie w pełni ukończą, przygotują pod strop tak naprawdę. No i co tutaj więcej jeszcze mogę dodać? No i chyba nic więcej wam nie powiem tutaj. Ile wydaliśmy? No wydaliśmy 53 000 złotych za murowanie tych ścian z materiałem. Też nas nic nie interesowało, wszystko było po stronie wykonawcy, więc przyjeżdżaliśmy i podziwialiśmy tak naprawdę, robiliśmy zdjęcia, nagrywaliśmy jakieś filmiki, no bo innej roboty nie mieliśmy. Jest to wygodne rozwiązanie, natomiast no, wiąże się z tym, że pewnie zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś pewnie gdybyśmy lecieli systemem gospodarczym, to mielibyśmy jakieś oszczędności w kieszeni, ale nie to dla nas się liczyło, słuchajcie. My pracujemy, nie mamy czasu na to, żeby załatwiać wszystko, szukać materiałów najtańszych i tak dalej. Woleliśmy mieć święty spokój kosztem kasy, którą poniesiemy za tą budowę. Mamy 2 dzieci. I psa, tak, go już akurat słychać było wcześniej. I nie wyobrażaliśmy sobie, żeby gdzieś angażować się w ten proces mocniej. No i stanęło na tym, na czym stanęło, a więc na wykonawcy jednym z materiałem do stanu surowego otwartego. Może tylko dodam, że do tego etapu kierownik nie miał żadnych zastrzeżeń, więc tak jak zostało wycenione, taki też finalnie koszt ponieśliśmy. Tak, tutaj nie mieliśmy żadnych dopłat względem umowy. Mieliśmy w umowie 53 000, zapłaciliśmy 53 000 złotych. No i przeszliśmy do kolejnego etapu, tak na dobrą sprawę, czyli do stropu, ale o nim za chwilę. Oh boy. Po murowaniu ścian przeszliśmy do stropu. Strop wymagał oczywiście deskowania i pełnego stemplowania. Wykonawca nasz wykorzystał stemple metalowe.
które wykorzystuje również na innych budowach. Miał swoje szalunki, takie płyty szalunkowe, plus używał calówek do tego, żeby zrobić podstawę pod ten strop. No potem na kilka dni pojawili się panowie, którzy zbroili ten strop. Tutaj poszedł ogrom stali. Nie pamiętam dokładnie ile, bo trudno jest oszacować dokładnie, ile tej stali poszło, bo tym zarządzał nasz wykonawca, więc my nie wnikaliśmy dokładnie, ile ton tej stali tutaj zamówiono. Natomiast było tego dużo. Było tak dużo, a poza tym wykonawca jeszcze kilka dni przed zbrojeniem stropu już zaczął przygotowywać wszystko. No i to leżało sobie przez jakiś czas też pod płotem. No tak, słuchajcie, kręcili trochę belek tutaj, no bo mamy sporo tych słupów, takich podciągów, więc oni sobie wcześniej już kręcili, zanim tak naprawdę pełne dyskowanie się pojawiło. No a jak już mieliśmy dyskowanie, no to panowie weszli, zrobili krotownicę na górze, tam są bodajże 2, a w niektórych miejscach nawet 3 warstwy, tam gdzie rozpiętość między ścianami nośnymi a tymi słupami jest trochę większa, tam jest to mocniej dozbrojone. Dodatkowo na etapie stropu też nasz kierownik zdecydował się o zwiększeniu grubości tego stropu, no bo w projekcie mamy 15 cm, natomiast tutaj dołożone są 3 cm, a więc 18. Ale dołożone są 3, ale kierownik budowy chciał jeszcze grubszy, tylko wykonawca zaczął z nim negocjować i finalnie wyszło mniej. Tak, no bo kierownik chciał 5 dołożyć, czyli do 20 i gdzieś tam spotkali się po środku wspólnie. No i stanęło na tym, że ten strop nasz ma 18 cm, więc przez to też poszło więcej betonu. Tutaj poszło na strop i na słupy, wszystkie podciągi, antresole, poszło 40 m3 betonu. Tu akurat do tego mam WZ-kę gdzieś z betoniarni, też żeby zweryfikować sobie jakość tego betonu. No i tutaj też kierownik zdecydował się na beton wyższej klasy. Mamy B25 również na stropie i na tych wszystkich słupach. To jak mówiłem, tego betonu poszło trochę więcej przez to, że mamy 3 cm grubsze, plus jeszcze podczas zalewania tu nam wyrzuciło jeden słup, więc trochę tego betonu mamy wyrzuconego przed wejściem do domu. Pewnie to będziemy musieli skuć finalnie, żeby sobie gdzieś ten twardszy materiał przenieść pod utwardzenie, nie wiem, wjazdu, jakiegoś być może podejścia, jakiegoś, które będziemy przygotowywać. No i tutaj też z tym stropem chyba coś koło tygodnia im zajęło łącznie. Całe to zbrojenie, wylewanie betonu, tych gruszek trochę przyjechało, oczywiście zabrakło tego betonu, zabrakło chyba z 3,5 metra sześciennego, więc wykonawca musiał to domawiać i szybko przyjechało. Szybko przyjechało, bo on w porę się zorientował, że będzie za mało, więc zamówił odpowiednio szybciej. Poza tym no i też jest dogadane z firmą, że mu bardzo szybko ten beton dowozi i tak naprawdę czekaliśmy ile? 15-20 minut? 15-20 minut czekaliśmy, aż te 3,5 metra dojedzie. Pompa też cały czas stała tutaj, żeby mogła to potem finalnie podać. No ile zapłaciliśmy? No i zapłaciliśmy za ten etap 70 000 złotych, tak? Czy to jest dużo? Nie wiem. Czy to jest mało? Też nie wiem. Trudno nam to jest oceniać, natomiast wydaje mi się, że jak za kawał stropu, no bo tutaj mamy więcej, mamy około chyba 160 metrów kwadratowych jest stropu, plus jeszcze są te wszystkie słupy i tak dalej, no tutaj betonu poszła masa tak naprawdę, no i tej stali też poszedł ogrom. Kto nie budował tego budynku, ten myślę, że nie wie, natomiast jeżeli ktoś ma zamiar budować, to trzeba się nastawić na to, że tej stali tutaj trzeba będzie zamówić znaczną ilość. Oh boy. Nie mów za dużo o psie. Czemu? No, skróć to, po co to Dobra. takie? To 3, 4. Po stropie musieliśmy trochę poczekać, no bo wiadomo, ten beton musi stężeć, on musi uzyskać swoje parametry, więc mieliśmy dobry tydzień przestoju, zanim zaczęli na górze nam murować startery. Pierwsze bloczki ścian na parterze, tych nośnych, tych szczytowych.
To też nie trwało jakoś zbyt długo, ten cały etap, tak na dobrą sprawę, bo po 2 albo po 3 tygodniach, chyba zdjęto wszystkie dyskowania, zdjęto część też podpór pod stropem, zostawiono jeszcze te podpory na bodajże 2 tygodnie, żeby jeszcze gdzieś ten beton zyskał swoją wytrzymałość i żeby nie dochodziło do jakichś naprężeń. Wymurowano nam te wszystkie ściany szczytowe. Wykonawca murowanie zaczął od tych wszystkich ścianek jak najbardziej na zewnątrz, żeby jednak nie narażać na obciążenia stropu. Tak, no i co? Po wymurowaniu ścian kolankowych, ścian szczytowych, znowu deskowanie, no bo trzeba było wylać wieniec i wylać okna trapezowe, które mamy w tym projekcie 2 duże przeszklenia, więc znowu chyba z 2 albo z 3 dni deskowali wszystko. Zamówili beton, przyjechała grucha z betonem, albo nawet z 2, nie pamiętam dokładnie ile. Powylewali wszystko, zalali okna, zalali wieniec. No i znowu mieliśmy przerwę chyba z 2-tygodniową. Może tylko dodam, że ten etap był dla nas lekko stresujący, ze względu na to, że okazało się, że okno jest nieprawidłowej wielkości. Okno nad garażem, a to tak naprawdę dla tego okna też ten projekt wybraliśmy, bo jednak prezentuje się doskonale. Wyśmienicie. No słuchajcie, to okno robi wrażenie, a uzgadnialiśmy z naszym projektantem adaptującym, żeby nam zlicował to okno z bramą garażową. Jakoś źle chyba namiary musieli przenieść, bo to okno wyszło mniejsze niż brama garażowa, no i w porę się zorientowałem, bo wieczorem na dzień przed zalewaniem tak naprawdę wieńca tych okien musiałem ściągać wykonawcę na budowę i tłumaczyć mu, że jest źle. No, było zgodnie z projektem, tak? Oni zrobili zgodnie z projektem, natomiast no, musieliśmy to niemalże na ostatnią chwilę zmieniać po to, żeby to okno licowało się z bramą garażową. No i co dalej? Po wieńcu mieliśmy znowu chyba z tydzień albo z 2 przerwy i potem rozpoczęły się prace nad wieźbą dachową. Przyjechało drewno, też trochę musieliśmy czekać, jeszcze w tartaku je dotnął, przyjechało drewno. Pan HDS-em tak naprawdę wyładował to drewno przed dom. Po kilku dniach przyjechała ekipa od wieźby, ekipa dekarzy z dźwigiem, rozstawili dźwig, zaczęli to wszystko dźwigać na dom. My akurat byliśmy wtedy na urlopie, więc tego pierwszego etapu nie widzieliśmy stawiania tej wieźby, ale mamy sporo materiałów. Gdzieś tam, jak sobie przejrzycie wcześniejsze filmiki, to widać dokładnie pracę nad tą wieźbą. Szybko poszło, chyba też łącznie chyba tydzień tą wieźbę układali na naszym dachu. No i słuchajcie, ta wieźba też jest przewymiarowana w mojej opinii. Tu jest tyle drewna, że z tego można byłoby zamek zbudować. Nie tylko w Twojej opinii, bo kierownik to samo powiedział. Tak, kierownik powiedział samo. Pierwsze co wszedł na teren budowy, jak tylko tą wieźbę panowie zaczęli gdzieś tam stawiać, zapytał się, po cholerę tyle tych kleszczy tutaj walicie. Tak jest w projekcie, tak projektant zaprojektował, robimy zgodnie z projektem. No i faktycznie jest tego ogrom, pewnie bez sensu, naprawdę bez sensu. No my na pewno, my też rezygnowaliśmy z jednego słupa drewnianego, który jest na górze, bo są 2 słupy podpierające tą wieźbę. Jeden słup jest nad garażem w tym korytarzu, no i drugi słup jest w pralni. Kierownik spojrzał na to i kazał im ten słup z pralni wyrzucić, no bo on jest w ogóle bez sensu, jakby żadnego wpływu na konstrukcję nie ma, na pewno nic nie poprawia, nie usztywnia jej i tak dalej. W mojej opinii, w wykonawcy opinii też pewnie można byłoby zrezygnować z tego drugiego słupa, no bo ta część nad garażem opiera się o płatew, a ta płatew i tak jest osadzona na słupach zbrojonych, więc no jakby też moim zdaniem bez sensu, no ale już ten słup został, zabudujemy go szafą.
No i co dalej? Po wieźbie, a właściwie równolegle trochę z wieźbą, gdzieś tam na końcowym etapie stawiania wieźby, panowie zaczęli murować nam działówki, no bo te działówki my mamy wliczone do stanu surowego otwartego, pomimo że w Archonie, jak Wam pokazywałem wcześniej, Archon ten etap zalicza do prac wykończeniowych. My mamy to w kosztorysie naszej wieźby, naszych ścian parteru, poddasza, przepraszam. No i mamy też w tym kosztorysie działówki w całości domu, a więc i na poddaszu, i na parterze. Nad tymi działówkami szybko im poszło, ale myślę, że z 7 dni pracowali. Takie 7 dni bitych tutaj ekipa murarska murowała te cięższe pustaki, to są 12 też Proterma, murowali je dość sprawnie. No i co więcej, no i ten etap nas kosztował, tak jak tutaj z prawej strony już wcześniej planszę widzieliście, mieliście pewnie okazję już przeczytać sobie to wcześniej. Ten etap nas kosztował 72 500, tyle mieliśmy wpisane w umowie, tutaj żadnych zmian nie było, więc koszt pozostał zgodny z tym, co mamy zawarte w umowie. Oh boy. I mamy ostatni etap, czyli dach. No i co z tym dachem? W dachu mamy zawarte łaty, kontrłaty, membranę paroprzepuszczalną, okna dachowe, dachówka betonowa, Kreaton Kapstad. Betonowa z tego względu, że zależało nam na tym, żeby ta powierzchnia po prostu była prostsza, a beton jest prostszy niż ceramika. Nawet nie chodziło o koszta, no bo teraz jakbyście sobie posprawdzali, to ta ceramika płaska versus płaski beton, to jakiejś znacznej różnicy nie ma, to jest kilka tysięcy różnicy, tak się ceny pozmieniały, więc nie chodziło tu o cenę, chodziło nam bardziej o to, żeby ten dach wyglądał po prostu estetycznie, patrząc na niego trochę z bliska, bo nie będziemy na nim wieszać fotowoltaiki, żadnych jakichś paneli, które by nam zasłaniały tę dachówkę. Oprócz tego jeszcze w koszcie mieliśmy obróbkę dekarsko-blacharską, a więc tutaj na tych naszych różnych tych wykończeniach tutaj z boku i tak dalej mamy blachę położoną, dociętą ładnie, uformowaną. Tutaj również też mamy orynnowanie w cenie. Orynnowanie, rynny przy dachu, rynny spustowe. Co tutaj jeszcze? Okna dachowe, to już o tym żona mówiła, postawiliśmy na Fakro. To jest pakiet 3-szybowy, 4 bodajże. Łącznie mamy tych okien 1, 2, 3, 4, 5 okien dużych, plus jedno małe w pralni. No i jeszcze jest wyłaz dachowy, ale wyłaz dachowy jest Veluxa. Tam będzie ten strych nieogrzewany, będzie ocieplony, ale nieogrzewany, więc ten wyłaz nie jest jakiejś super jakości, on ma po prostu umożliwiać wyjście na dach do komina. Mamy komin komin wentylacyjny tylko, bo tu będzie pompa ciepła. No i w ramach tego dachu mieliśmy jeszcze zapewnioną obróbkę tego komina, ocieplenie tego komina, blacha na ten komin no i oczywiście dołożyliśmy jeszcze kominek wentylacyjny. Tu też wykonawca na ostatnią chwilę zamawiał, poprosiliśmy go o to, żeby ten kominek dołożył, no bo będziemy robić odpowietrzenie kanalizacji. Mamy jeden kominek, bo będziemy jakiś tam nie wiem, dwójnik pewnie wstawiać, jakieś rozgałęzienie, żeby odpowietrzyć tą toaletę na parterze i tą toaletę na piętrze. No i co je dalej? No i na tym tak naprawdę kończy się współpraca z naszym wykonawcą. On tu jeszcze ma przyjechać, zrobić kilka rzeczy, ale tu żona powie, co ma jeszcze zrobić, żeby też miała trochę głosu. Tak naprawdę to są jakieś tam drobiazgi. Jedno okno do poprawy w kuchni, cegła odpadła, trzeba ją na nowo przykleić. Dodatkowo poprosiliśmy go, żeby otynkował nam ścianę, na której będzie brama garażowa. Powiedział, że przy chłopaków, że to zrobi, więc liczymy na to, że jednak to się uda, ponieważ nikt przecież
takiego zlecenia małego nie przyjmie, więc albo my to będziemy musieli zrobić, albo jednak wykonawca przyjedzie. Liczymy jednak, że wykonawca. Co więcej? No i słuchajcie, z tą bramą garażową to jest tak, że no tam jest chyba z 6 metrów do wytynkowania łącznie i no ze świeczką szukać fachowca, który przyjedzie do 6 metrów tynkować coś, tak? No jakby szukałem kogoś, no nikt nie jest zainteresowany zleceniem za kilka stów, nie? Więc to ma zrobić wykonawca, tu jeszcze ma podmurować nam trochę pod nadprożem, ma dokręcić 7 cm białego pustaka, no bo tutaj gdzieś trochę nam odjechał wymiar drzwi, te drzwi są trochę wejściowe, za wysoko na wproże jest osadzone. No i tu jeszcze mamy kilka takich pierdół z dachem, gdzieś tam tak, drobiazgi z dachem, jakieś drobne, bo jeszcze gdzieś tutaj obróbki blacharskiej brakuje. Przy tym oknie w sypialni, tym trapezowym na bokach, tam oczywiście zostawiliśmy miejsce na styropy na 20 cm. No i tyle. No i to nas wszystko, tak jak pewnie widzicie z prawej strony na planszy, będzie kosztowało 86 000 brutto. Tą wartość mieliśmy mniejszą, ale tutaj pojawiło się kilka drobnych wydatków związanych ze zmianą gdzieś tam okna trochę no i też wykonawca trochę gdzieś tam musiał i za wieźbę dołożyć i za tak naprawdę dachówkę, więc zgodziliśmy się dołożyć mu trochę więcej, bo mieliśmy pierwotnie na 76 000 ten etap wyceniony brutto, nie, przepraszam, na 81 chyba tysięcy mieliśmy wyceniony, tak, ten etap, zapłacimy 86, no ale też liczymy na to, że nam tutaj zrobi te rzeczy, o które go prosimy, tak ad hocowo jeszcze trochę. No i mamy stan surowy zamknięty, który... Otwarty. Zamknięty będzie za 8 Zamknięty tygodni. będzie za niecałe 8 tygodni, bo już okno mamy zamówione. Znamy już też koszta tego, jak nam się ten SZ zamknie, ale o tym Wam teraz nie powiemy, bo zrobimy oddzielny filmik na temat stanu surowego zamkniętego i powiemy Wam trochę więcej o stolarce, o naszych wyborach. A przede wszystkim o oknach, na jakie się zdecydowaliśmy, dlaczego, bo tutaj też było trochę zamieszania, przede wszystkim z dzieleniem ich. Tak. No ale to w innym filmiku. W innym filmiku powiemy o tych oknach szczęsnych, nieszczęsnych, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie czekamy, z końcem października mają być okna montowane. Zaliczka jest zapłacona, 50%, drugie 50% płacimy po montażu, więc jeszcze trochę wydatków przed nami. No jak zamkniemy ten budynek, to będziemy mogli sobie planować gdzieś tam kolejne kroki dotyczące instalacji, bo też już jesteśmy gdzieś tam na etapie umowy z instalatorem tutaj wszelkie instalacje poza elektryką, no bo elektrykę zrobi kochany teściu, tatuś mojej żony. Ale może to nie o tym. Ale to może nie o tym, może innym razem. Oh boy. Słuchajcie, stan surowo otwarty to jest 300 bodajże 64 000 złotych, natomiast tutaj już Wam podwieszam planszę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, co się w tym wszystkim zawiera. No i też na końcu tego filmiku Wam wrzucę dużą planszę na pełen ekran, tak żebyście mogli sobie na spokojnie przejść przez te koszta i ewentualnie porównywać sobie, bo być może część z Was wybrała ten sam projekt, jakąś jego inną wersję, jest ciekawa tych kosztów, jak to wszystko wygląda. Generalnie odnosząc się do tego filmiku ze strony Archonu, który Wam pokazałem na początku, my idziemy poniżej kosztów za stan surowy zamknięty, które oni tam pokazują, bo oni tam nie pokazują kosztów za stan surowy otwarty, tam jest tylko i wyłącznie stan surowy zamknięty. Idziemy poniżej tego kosztu, wydamy na pewno mniej brutto niż oni tam pokazują w tych swoich wartościach, no ale zatem też idą pewne oszczędności, które tutaj w tym domu mamy, tak? Bo gdybyśmy zrobili dyskowanie dachu, no to już ten koszt też poszedłby w górę, tak? Myślę, że o jakieś 10 do 15 tysięcy pewnie zapłacilibyśmy więcej i za sam materiał, i za samą robociznę i tak dalej, no więc jakby coś kosztem czegoś, tak? Zawsze, no ale to już
Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam w komentarzach. Hejterzy, jeżeli tutaj jacyś są, też was zapraszam. Chodźcie. Możecie komentować. Jakby ja mam naprawdę grubą skórę, więc jestem w stanie przyjąć dużo na siebie. Czy to jest mały koszt? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Ja się na tym nie znam. Ja się na budowach nie znam. Gdzieś orientowałem się. Patrzyłem, ile ludzie na grupach wydają. Ale ciężko też jest się porównać do innych, bo Tak. nawet jak na forach nieraz czytaliśmy, czy patrzyliśmy, jakie są koszty, to albo ludzie budowali w trakcie pandemii, gdzie te ceny jeszcze były inne, teraz są zupełnie inne. Zgadza się. No, nie mamy też, że tak powiem, sąsiada, z którym moglibyśmy sobie koszty porównać, bo każdy dom jest inny. Ma inne potrzeby, jest czego innego wykonany. Są tak duże różnice, że no, ciężko jest porównać cokolwiek. Dokładnie tak, a jak sobie też gdzieś przeglądałem te grupy dotyczące tego projektu, no to większość inwestorów budując ten projekt, bo to nie jest tani projekt, słuchajcie, to nie jest tani projekt, wydaje na stan surowo zamknięty ponad 500 tysięcy złotych, 520, 550, bo zawsze zależy to wszystko od tego, jakich materiałów użyjecie. Tu stolarka jest droga, my mamy stolarkę zamówioną bez rolet, a same rolety podbijają tak koszt, że no, w dzisiejszych czasach to się w głowie nie mieści, żeby tyle płacić za rolety zewnętrzne do okien, no ale o tym innym razem o tym zmieścimy się. Nie wydamy na pewno 500 tysięcy na stan surowo zamknięty. Jesteśmy poniżej 500 000, jak to brzmi, nie? 500 000 w chałupę, już nawet nie licząc działki, bo w kontekście działki i wydatków, które ponieśliśmy przed budową, tutaj z prawej strony podwieszam Wam odnośnik do filmików, w którym opisuję, ile wydaliśmy, no ale tam poszło ponad 330 tysięcy chyba, albo 360 tysięcy poszło przed budową na samą działkę, na różne prace, które tutaj jakieś wykonywaliśmy, bo trzeba było teren wyrównać, płot postawić, garaż, przyczepa jakaś. No generalnie mieliśmy trochę przebojów z pozwoleniem, też nagrywałem taki filmik o tym, więc musieliśmy sobie zająć trochę te 1,5 roku, podczas których walczyliśmy o PNB dla tej inwestycji. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Dziękujemy serdecznie tym, którzy wytrwali do końca i słuchali tego naszego biadolenia. Jeżeli Wam się podoba, zachęcam do obserwacji, do polubienia tego filmu, bo gdzieś tam te zasięgi pewnie też będą lepsze. Do zobaczenia. Na razie. Oh boy.